Jeszcze jesteśmy w Afganistanie, ale ostatnie 100 km do granicy z Iranem. Wyłączam kamerę, moi drodzy, ponieważ tutaj mogą być kłopoty. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Jak to daleko w Iranie. Co prawda jeszcze jesteśmy w Afganistanie, ale ostatnie 100 km do granicy z Iranem i będziemy już w Iranie. Łapeczka, komentarz, poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej i ruszamy w trasę. Kolega też do Iranu. Tutaj młody paliwko sprzedaje, salam alejkum. W tym koszyczku sobie śpi. Tu chłopaki plandekę naprawiają. Robota się robi. Robota się robi. Kurde, mój transport potencjalny pojechał tym białym. No dobra, zatrzymuję się i łapiemy. Ty widziałeś tym? Widziałeś jak pociągnął to? Ten ciągnik jak pociągnął? Ale jaja, że tak można? Chyba tak nie można. Generalne sprawdzenie jakości zbieranych śmieci. Butelki, puszki, kierownik. Ale elegancko, bo wózek ma. Elegancko. Fajnie. Chyba będziemy łapać tą ciężarówkę, ale ciężarówką się nie chce jechać, bo to 2,5 godziny. Ale tutaj jest tak dużo aut, które świadczą usługi transportowe, że aż ciężko w ogóle złapać cokolwiek nie świadczącego usług transportowych. No trzeba mieć nosa, po prostu trzeba mieć nosa, a tutaj chłopaki ewidentnie nie pomagają. Kawałeczek podjechaliśmy. Zobaczcie, to jest koryto rzeki. Tam są takie kałuże małe. To koryto rzeki. Patrzcie jakie szerokie. Tutaj domy w ogóle jak z kartonu, z gliny, ale jak trzęsienie ziemi przyjdzie, to one się załamią momentalnie. Za kilka miesięcy to koryto rzeki będzie wypełnione wodą. Oczywiście nie jakoś tam, nie wiem, na 20 metrów, ale będzie tutaj znacząca ilość wody. A my łapiemy teraz stopa. Z naszym szczęściem. Zobaczcie jaki tutaj chodnik zrobiony. Chodnik na 2 palce. Szefu i tak nie idzie chodnikiem. A usłuchał mnie. Chyba będziemy tira łapać, wiecie? Nie mam nerwów na osobówki. Udało się złapać transport dosłownie na samiutką granicę z moimi kolegami. Kolega z Iranu, kolega Afgańczyk i tutaj kolega też z Iranu. Kolega tutaj za kierownicą świetnie mówi po angielsku, dlatego że współpracował wcześniej z rządami, które były tutaj. Świetnie mówi po angielsku, ale wciąż dzięki temu, że mówi tak dobrze po angielsku, nie może załatwić sobie przepustki do lepszego życia. To jest dość ciekawe, dlaczego nie, ale próbuję. Zobaczcie co się dzieje na zewnątrz. Burza piaskowa. Przyznam szczerze, że dzisiaj jakiś taki niefortunny dzień, bo bycie na zewnątrz podczas takiej pogody to jest realne zagrożenie życia. Zobaczcie na to.
W ogóle tego gościa z przodu na motorze to chyba nawet nie widzicie. Tak sypie. Zobaczcie, stare sowieckie czołgi. Z każdą minutą niestety sytuacja na drodze pogarsza się. No i mam nadzieję, że uda mi się przebić na irańską stronę dzisiaj. Zobaczcie na to. W ogóle nic nie widać. To jest właśnie burza piaskowa i podczas takiej burzy co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć jak najszybciej zagłębienie w ziemi, no i okryć twarz, żeby po prostu piasek nie dostał się do nosa i do buzi. No w praktyce to powiem wam, że to jest naprawdę, to jest trudny temat. Zobaczcie teraz po prawej stronie. No, powiedziałbym, pogoda nie rozpieszcza. Granica irańsko-afgańska i mamy pulpetiny. Pulpetiny pochowały się przed kierownikiem. Pomalutku, po cichutku. Salam alejkum. Nasi koledzy. Dobra, tutaj. Look, taczka. Nie no, plecak na taczkę to nie ten. No, don't worry. Pracownicy na granicy. Pięknie jest. Chłopaki tutaj sobie działają, do szkoły nie chodzą, elegancko. O, brother. Merhaba. Słuchajcie, dzieci w pupę mnie dotykają, czujecie to? Bo niesamowite. Mówimy do widzenia Afganistanowi, pa. Wszystkiego dobrego. Niesamowite. Wyłączam kamerę, moi drodzy, ponieważ tutaj mogą być kłopoty. Ale to wygląda. O kurde. Dawno nie byłem, kurde, co ja mówię, no. Byłem, no. Takie granice to dla nas to jest pesteczka. Teraz trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło elegancko. Tutaj co? Tutaj pieniążki wymieniają. Ja już swoje wymieniłem. Na spokojnie, żeby mieć już spokój i z głowy. Ale przyznam szczerze, że jest tyle zer w rialach irańskich, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. Tutaj przy tej bramce będziemy musieli się odłączyć. O, była restauracja, ale restauracji już nie ma. Będziemy musieli się odłączyć, bo tu będzie przypał. Tu jak nie cyknął, no to słuchajcie, to do kolejnego Bożego Narodzenia to my się nie zobaczymy. Dobra, odłączamy się. Wszystkiego dobrego. Czekajcie, tutaj jeszcze zobaczcie sytuację. Jechałem z gościem i powiedział, że jego żona nie pracuje. Ja mówię, o fajnie by było, gdyby pracowała, to byś nie miał takiej presji. On mówi, no tak, fajnie by było, gdyby mogła pracować, ale ona pracować nie może. Szanowni Państwo, mogę serdecznie przywitać z Iranu. Nie wiem jakim cudem, ale przekraczanie granic przez ostatnie kilka dobrych lat idzie mi naprawdę dobrze. I jestem pod dużym wrażeniem,
jak dobrze, ponieważ nie zawsze było tak dobrze. Słuchajcie, teraz musimy się przejść do najbliższego miasteczka, do mojego koleżki, ale wieje tak, że normalnie aż mam ciarki na rękach. Też przydałoby się coś zjeść, ale tutaj wymieniłem pieniądze. Riale irańskie jest tyle zer, to w milionach, normalnie w milionach liczyć. Naprawdę strasznie dużo. Kurde, co tu zrobić teraz? Coś byśmy zjedli, coś byśmy... Patrzcie na to. Kiedyś pamiętam, kręciłem w Iranie, bo ja jestem już drugi raz w Iranie, więc taktyczne zagrywki znam irańskie, ale pamiętam kiedyś przez przypadek nakręciłem więzienie. Jak gość wyskoczył, jak mnie złapał za ręce, ja go za ręce, tak samo wiecie, u kierownika to nie ma, że zlituj. On mnie za ręce, kamerę wyrywa. Ja go za ręce, paf, kamerę wziąłem, puf, dzida, nie ma. I się zawinąłem. A co ja tam będę z nim rozmawiał, a co ja? Perski znam? Nie znam farsi. Słyszycie jak wieje? Tutaj nie będę jeść, bo tutaj kijem wieje. Zasuwamy do przodu i w mieście coś zjemy. Imam krzyczał, kamerę włączyłem, przestał krzyczeć. Ale trzeba zaznaczyć, że Iran będzie na pewno głośniejszym krajem pod względem religijnym niżeli Afganistan, bo talibowie pomimo tych swoich złych ról, które wprowadzili do kraju, na przykład zakaz trąbienia, w sensie nadużywania trąbienia, tam nie uświadczysz czegoś takiego jak w Indiach, że jedzie i trąbi, nie. Od razu jak trąbi, talib zobaczy, czyli Tadek zobaczy, to od razu kroi mu tą zabawkę do pipkania i nie ma. Muzyki z głośników też nie uświadczysz. W takim Bangladeszu czy w Indiach to by się przydało, czy w Afryce. Bo jednak ludzie nie respektują cholera, znowu wojsko po prawej. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop i nie zmienia się nic. Tak wygląda stanowisko autostopowe dzisiaj. Nie powiedziałbym, że jest kolorowo, ale też źle nie jest. Spróbujemy złapać tego tira. I tutaj najgorsze jest to, że jak oni mówią cenę, powiedzą załóżmy 5000, no i się zamotasz z hajsem. Nie, tego białego nie, to tak suwa. Cholera, pod prąd? Kurde, aż się wystraszyłem. No, Sepko miał na... Sepko CO. Sebek jakiś jechał. Tutaj jest z Ibrahimem, teraz jedziemy, jesteśmy w Iranie. Salam alaikum Ibrahim. Salam alaikum Ibrahim. Z Isfahan kolega jedzie, do Isfahan, ale ja tam aż tak nie jadę daleko. Udało się przebić na stronę irańską, powiedziałbym bardzo szybko. Proszę zobaczyć jakie widoki. Ale miłego Irańczyka spotkałem. O kurde, taki cieplutki, no normalnie szok jak wujek. Papa, taki fajny gość. Trochę po angielsku mówił, pogadaliśmy, no taki cieplutki gostek. Kurczę, no normalnie jak w domu. Słuchajcie, przeszliśmy z Afganistanu do Iranu i ja mam takie zderzenie kulturowe, bo naprawdę zobaczcie w ogóle jaka to jest różnica, jaka jest infrastruktura. W ogóle wszystko jest bardziej czyste, auta lepsze, autobusy widać na drogach, czego no w Afganistanie no ciężko uświadczyć. No i ten asfalt człowiek docenia po czasie. Moi drodzy, mój kolega Morteza, salam alaikum Morteza. Thank you so much for invitation. Thank you. I teraz będzie jedzonko. Tutaj chłopaki. Salam alaikum. Tutaj koleżka. Tutaj przejdę na bosaka, tam bez mniejszych pikników. Czarina! Podsypkę chyba robią. Nie wiem co robią, ale coś tutaj robią. Czarinka! A kto się tak wyłożył?
Czarina! Oj, 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 oj! Miasto Tajbat. Liczba ludności Iranu to około 80 milionów. Względem Polski, która ma 37, 38, niektórzy się sprzeczają, ale też trzeba pamiętać o tym, że nasi rodacy bardzo często emigrują. Powierzchnia. Iran jest ponad 5 razy większy od Polski, tak? Ku woli wstępu, żebyście mieli pogląd. No i co? I tutaj coś czuję, że mogę stracić dużo pieniędzy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie jestem w stanie ogarnąć swoim umysłem tych wszystkich zer. Jakoś mi to ciężko idzie. A tutaj... How currency do you have? You have real and you have tuman. Tuman. And it's not easy to convert. Yeah, every 1 tuman you can for change tuman to real. 10 real equal 1 tuman. Ah, okay. 1 tuman, 10 real. Yeah. Like this. 1 tuman, 10 real. No postaramy się, zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie, powiem wam, że nie czuję się swojo tutaj. Jest tak cichutko, czyściutko, spokojnie. Teraz idziemy załatwić sprawy urzędowe, czyli ogarnąć internet. Niestety pani nie chciała sprzedać tutaj na paszport takiego tańszego internetu. Coś zakryte, zamknięte. Zobaczcie, jesteśmy u wujka piekarza. Tutaj są bułeczki takie z pistacjami i z kokosem. Tutaj przeróżne jakieś inne z posypką. Tutaj jakieś z sezamem. I mówię tak do koleżki, jakbym u wujka pracował, to bym do 80 kg dobił, bo wiecie, że kierownik 80 nigdy w życiu nie przebił, ale masa będzie robiona. Zobaczcie jakie ten... O kurde. Więc tak, pierwsza na talerz idzie baklawa. Baklawa zrobiona w Iranie, irańska baklawa, która jest robiona z naturalnego miodu. Więc baklawa ta tutaj z orzechem włoskim. Baklawa ta charakteryzuje się tym, że nie jest tak słodka przeraźliwie jak pozostałe, na przykład turecka. Zobaczcie jak mleko cieknie. Kurde, rozwalałem. Jest po prostu tak wyważona w smaku, że to jest niebo. Ona nie jest słodka, ona jest delikatnie słodziutka taka. Więc rosło. Kolejny wchodzi zaban. To jest, nie wiem do czego to porównać, ale jest takie twarde ciasto. Tam jest cukru dużo. Zaban. Rolada. Bułeczka z kremem. Ciastko z tymi rodzynkami. I tutaj ciasto z kremem. Obiecuję, że... Napoleon. Napoleony! Yeah, Napoleone. Napoleony! Ale jak Boga kocham, to kończę, już nie jem. Bo będę przysłudzony. Zaczynamy dzień, nowy dzień. Przyznam szczerze, że miało być cieplej, a jest jak jest. Niestety się okazuje, że w północnym Iranie będzie chłodno, a kierownik nieprzygotowany. Saipa, how many dollars? Saipa is a company name, okay? Yeah? Yes, more. Okej, takie autko nowe kosztuje około 7000 dolarów, czyli na szybko licząc około tam 30-35 tysięcy. Tak na szybko, takie auto już jest droższe. Takie to już zapomnijcie. Słuchajcie, tutaj w Iranie auta, nawet auta używane z 2009 roku potrafią kosztować po jakieś tam 400 tysięcy złotych. Ogromne pieniądze, na przykład taka, myślałem, że to Kia, ale to nie Kia. Auta są po prostu horrendalnie drogie. Ktoś zapyta, kierowniku, dlaczego tyle białych aut? Odpowiedź prosta. Białe najtańsze. Białe się brudzą, białe najtańsze. Ogólnie kolor biały jest najtańszy w wyprodukowaniu. Są ciemne, no ale ten Peugeot, no to
prawdopodobnie widział moje narodziny. Niestety bądź stety. Zobaczcie, bardzo dużo starych aut ze względu na to, że auta są, o tutaj na żyletkę zaparkowane, auta po prostu są, moi drodzy, bardzo drogie. Drogie jak nie wiadomo co. I koleżka do mnie mówi, ja mówię do koleżki, jeżeli auto kosztuje 200 tysięcy, 250 tysięcy, salam alejkum, 250 tysięcy dolarów, no to jest ponad 1 000 000 złotych. To jest w ogóle ogromna jakaś liczba, używane, nie? I mówię do niego, a jak będzie wypadek, to będzie duża strata. On mówi, no będzie duża strata. Ale zapytałem też go, bo patrząc po takim aucie, no to wiadomo, że człowiek jest bardzo zamożny. Bo takie auto będzie kosztować no horrendalne pieniądze. I pytam się go, dlaczego takie są ceny. I on mówi, że są w Iranie 2 firmy rządowe. No nie, załadować koguta do takiej klatki no minus. A kto tu siedzi? Wujka, pana wujka czeka. Kto siedzi na wujka czeka? No kto siedzi na wujka czeka? Oj, 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 oj. Jakie fajne. No dobra, a ty wariacie, co ty wariatku? Oj, 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 oj. Miasto przy granicy z Afganistanem. Miasto sąsiadujące z Tadeuszami aktualnymi. To jest sklep z odzieżą używany, salam alejkum. I powiem wam, że to jest dość ciekawe, co sąsiedzi mówią o sąsiadach. W sensie, co Irańczycy wiedzą o Afgańczykach, co Afgańczycy wiedzą o Irańczykach. I no w sensie na coś pomieszałem chyba. Ale chodzi o to, że bardzo często, kiedy na przykład byłem w Afganistanie, o takie auto jest drogie. Takie auto będzie kosztowało, nie wiem, z 400 tysięcy złotych. Abstrakcyjna jakaś kwota. Ale wracając, jak byłem w Afganistanie, to mówili tak, gdzie jedziesz? Ja mówię, do Iranu. Do Iranu, człowieku. Cię pogrzało chyba w beret. Toż ty stamtąd nie wyjedziesz. Nie wyjedziesz z Iranu, gościu. A załóżmy, jak byłem w Tadżykistanie i mówię, jadę do Afganistanu, to mówią, człowieku, toż tam Tadeusze są, nie wyjedziesz, człowieku, nie ma opcji, że wyjedziesz. Nie ma bata, że przeżyjesz. No więc w każdym kraju zawsze mówią, że ich sąsiad jest najgorszy, zły i w ogóle samo zło. Sama kwintesencja zła, z którą musicie sobie poradzić, bo w innym przypadku wasza podróż będzie jedną wielką udręką. Będąc w Tajbadzie, trzeba wspomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii. Tajbad to miasto, które graniczy nie tylko z Afganistanem, gdzie ludzie przyjeżdżają robić zakupy, w ogóle jakieś horrendalne zakupy. Różne rzeczy, dywany tutaj przyjeżdżają, bo tutaj więcej się produkuje, jest większy przemiał towarów. Ale ważną kwestią jest to, że Tajbad, w sensie Iran, graniczy z Turkmenistanem i Turcją. To miasto leży po prostu na szlaku irańsko-tureckim, idąc do Turkmenistanu i do Afganistanu. To, ile rzeczy przychodzi tutaj, do tego miasta z Afganistanu, to jest nieporozumienie. Znaczy, to jest porozumienie. Dlaczego? Ponieważ w Iranie jest tanio, ale w Afganistanie jest jeszcze taniej. Dawaj, Paweł, zasuwaj, bo kierownik nie byłby sobą, gdyby idąc obok cmentarza nie zajrzał na cmentarz pod koniec odcinka. Prawda? O kurczę, pięknie. No jesteśmy we właściwym miejscu o właściwym czasie. Poranek zaczynamy na cmentarzu. Nawet gdybym miał tutaj termos z kawą, to z przyjemnością bym się napił kawy. Zauważcie, jak pięknie zadbany cmentarz. A to nie jest, powiedziałbym, standard w krajach muzułmańskich. Trzeba przyznać, że pierwszy cmentarz, na którym wizytujemy w Iranie, robi ogromne wrażenie i jest zadbany. Po pierwsze, nie ma śmieci. Po drugie, jest elegancko, harmonijnie, powiedziałbym, ułożony. No i piszą i mówią, że w Iranie przywiązuje się dużą wagę do pamięci o zmarłych.
I to może być prawdą, patrząc po tym, jak zadbane są pomniki. Zauważcie ważną chronologię tutaj. Żaden z pomników, nie, przepraszam, no żaden to nie można powiedzieć. Większość pomników leży poziomo, widzicie? A nie pionowo. I ktoś zapyta, kierowniku, czemu? No kierownik by powiedział, że to się prawdopodobnie skłania ku pogodzie. Silne wiatry po prostu te płyty bardzo często powalają. Jak pokazuje przykład wielu cmentarzy na kanale, w których wizytujemy, to bardzo często tam gdzie jest wietrznie, tam gdzie jest pustynia, tam gdzie te warunki atmosferyczne są zmienne, no to te płyty po prostu leżą poziomo. Proszę zobaczyć. Oczywiście gdzieniegdzie znajdziemy pionowe, ale są to wyjątki. Muszę teraz przyznać się szczerze, na pierwszym odcinku z serii Jak to daleko w Iranie, że dopiero teraz, w tym momencie swojej podróży, była seria z Kazachstanu, z Kirgistanu, z Uzbekistanu, z Tadżykistanu, z Afganistanu. Teraz jest seria z Iranu. Dopiero teraz czuję, jak mocno moje ciało było wyeksploatowane. Afganistan tylko postawił tak zwaną kropeczkę nad i, gdzie naprawdę teraz, kiedy wczoraj przyjechałem do swojego kolegi tutaj, to mówię wam, że normalnie odpłynąłem jak kamień w wodę. Takie zmęczenie. Po prostu chyba mózg mi już powiedział coś takiego, dostał taki sygnał: ok, Tomek, tutaj już jest spoko, tutaj jest bezpiecznie, tutaj można już odetchnąć. I po prostu tak wszystko puściło i byłem tak super zmęczony, że aż ciężko to w ogóle opisać. Szanowni Państwo, z tego też miejsca w spokoju, w dosłownym znaczeniu i w przenośnym, cmentarnego, spokoju cmentarnego, żegnam się z Państwem i pozdrawiam serdecznie z irańskiej ziemi już. Dziękuję za wspólny odcinek, za wizytę na pierwszym odcinku i upraszam się o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej komunikatorem, może WhatsAppem, może Messengerem, może jakimś innym, do kilku znajomych. Trzymajcie się, moi drodzy, pogłaskajcie swoje kurki, koguciki, czarki, pulpety i wszystkich szanujcie, bo i tak spotka nas jedno. Wszyscy spotkamy się w takim miejscu jak to, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie tymże cmentarnym akcentem. Kłaniam się bardzo nisko.